Jeśli zauważyłaś u siebie tutaj dość duże wybrzuszenie i może do Ciebie dojść, że to są jakieś początki wdowiego garbu, to mam dla Ciebie kilka propozycji, które mogą ten wdowi garb zahamować albo w lżejszych przypadkach nawet cofnąć. Ponieważ dochodzi do niego wówczas, kiedy my mamy głowę bardzo mocno wysuniętą poza oś ciała i wówczas ten obszar bierze na siebie bardzo dużo obciążenia, ponieważ ten jeden mały obszar, on tak naprawdę dźwiga ciężar całej głowy. I my wtedy chcemy tę głowę troszkę cofnąć w oś, żeby te siły z tyłu nie były aż tak duże. I ja pokażę za chwilkę 4 rzeczy, które mogą właśnie ten proces zahamować. Bo jeśli jest już ten garb wdowi czy bawoli, to zależy gdzieś tam od płci, jeśli on już jest dość mocno zaznaczony, to my wtedy nie jesteśmy w stanie go całkowicie cofnąć, ponieważ tam już narosła tkanka łączna, której nie da się wyeliminować. Ale jeśli on jest w takim stopniu umiarkowanym, czy lekkim, czy jeśli mamy około tam 30 lat i on jest dopiero tak leciutko zarysowany, to te 4 rzeczy, które teraz pokażę, mogą go właśnie zahamować, albo nawet, jak ktoś się do tego przyłoży, to cofnąć. Także zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką chcemy zrobić, to chcemy rozluźnić tak zwany mięsień dźwigacz łopatki, który jest tutaj, w tym miejscu nad łopatką. On nie jest tutaj od samej góry, to nie jest ten wielki mięsień, który nas często spina, ani też on nie jest tam gdzieś z tyłu pod łopatką. Tu jak mamy łopatkę, to jest taki mięsień, który jest dosłownie zaraz nad łopatką. I on biegnie tutaj i się nam przyczepia aż do odcinka szyjnego. I będziemy potrzebowali do tego po prostu twardej piłki. Piłka tenisowa może być za miękka, więc polecam po prostu mieć taką kauczukową czy styropianową, jakąkolwiek twardą piłkę. Tutaj akurat wziąłem taką dość jaskrawą, żeby było ją widać na filmie. I co robimy? Leżymy na plecach, kładziemy piłkę właśnie w tym miejscu, gdzie ten mięsień mniej więcej jest. Jak będziemy się trochę tak przesuwali na boki, możemy poczuć nawet takie przeskakiwanie i to jest jak najbardziej ok, bo to przeskakiwanie to jest właśnie ten napięty mięsień i ja lubię sobie nawet trochę jeszcze rękę unieść, tak, w ten sposób, żeby jeszcze mi ta ręka dociskała bardziej ciało do piłki, a nieraz nawet jeszcze lubię unieść biodra, tak, bo wtedy ten nacisk on jest jeszcze bardziej intensywny, ale to już zależy od tego, kto ma jaką tolerancję i wrażliwość w tym miejscu. I co robimy? Znajdujemy bolesny punkt, czyli na przykład u mnie to będzie gdzieś tutaj, o właśnie. Gdy już mamy ten bolesny punkt, to dociskamy go na tyle, żeby wywołać ból na poziomie 6-7 w 10-stopniowej skali bólu. Więc jest to już ból dość pokaźny. I gdy już ten nacisk wywrzemy, to trzymamy w tym miejscu i oddychamy. I z każdym wdechem ten ból może się trochę nasilić, a z każdym wydechem my próbujemy całościowo się rozluźnić i wtedy powinniśmy poczuć, że ten ból się delikatnie zmniejsza z każdym wydechem i że mięśnie pod tą piłką delikatnie się, że tak powiem, rozlewają. I w tym jednym miejscu, w tym jednym punkcie trzymamy od 30 do 60 sekund, czyli do minuty. Dłużej nie polecam, ponieważ jak przytrzymamy w jakimś miejscu za długo, to na następny dzień po prostu ten ból może być dość jeszcze nasilony i może być po prostu wrażliwszy od samego ucisku. A gdy już ten ból zniknie, gdy on się trochę zmniejszy i ten czas minie, to my się wtedy przesuwamy troszkę do boku, troszkę do góry, troszkę na dół, w zależności od tego, gdzie nas znowu najbardziej boli. O, u mnie to jest na przykład trochę niżej i znowu. Oddycham swobodnie. Tutaj nie ma jeżdżenia, tak? To nie jest tak, że my teraz przyciśniemy i my chcemy, że tak powiem, to rozmasować, tak? Bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby znaleźć bolesny punkt, przytrzymać, oddychać sobie powoli i czekać, aż ten ból minie. Ponieważ w ten sposób my jesteśmy w stanie wejść tą piłką znacznie głębiej
i wywrzeć większy ból, co sprawi, że my się trochę tak centralnie znieczulimy w tym miejscu i te mięśnie się troszkę rozluźnią. Tak? Czyli oddychamy i czekamy, aż ten ból minie. Proponuję zrobić z jednej strony dosłownie 2-3 punkty. Ten mięsień nie jest duży, więc nie polecam znaleźć większej liczby punktów. Dosłownie 2-3, czyli to zajmie 2-3 minuty na jedną i na drugą stronę. Polecam, o tutaj czuję, polecam zacząć od strony, która bardziej boli i wtedy przejść do tej, która boli mniej. Dosłownie raz dziennie wystarczy. Pierwszym takim prawdziwym ćwiczeniem to będzie zgięcie szyi w leżeniu na plecach. I jak je wykonać? Leżysz na płasko, najlepiej na ziemi, ponieważ jest twarda i nogi masz też wyprostowane. Dlaczego to jest istotne? Zaraz powiem. I to wygląda tak, że cofasz brodę, to tak jakbyś chciała zrobić 2 podbródki tutaj, tylko jest istotne to, żeby nie cofać żuchwy i nie otwierać ust, tylko my chcemy cofnąć brodę z samym ruchem szyi. Dlatego żuchwa, usta i cała twarz są tak naprawdę luźno. My nie chcemy tego, tak? Tylko my chcemy mieć luźną twarz i tylko cofnąć tę brodę szyją. I barki w miarę luźno. Gdy już cofniesz tę brodę najmocniej jak możesz i nie jesteś już w stanie tego zrobić dalej, to unosisz głowę na cofniętej brodzie do momentu, aż zobaczysz swoje stopy. Ja już widzę swoje stopy i na cofniętej brodzie trzymam tę głowę w powietrzu. Możesz poczuć napięcie w przedniej części szyi i możesz poczuć napięcie w tylnej części szyi. Tak? I trzymasz tak długo, do momentu, aż nie będziesz w stanie utrzymać tej cofniętej brody i ona ci się zacznie wysuwać. Tak? I możesz też poczuć takie trzęsienie głowy i to jest zupełnie normalne, ponieważ głowa jest ciężka. Jak już nie jesteś w stanie jej utrzymać, to na cofniętej cały czas brodzie opuszczasz i odpoczywasz dopiero w dole. I możesz się zastanowić, że skoro gdzieś ten wdowi garb pojawia się przy tym wysunięciu głowy, to dlaczego my chcemy tę głowę też wysuwać? Dlaczego my ją chcemy zginać? Ano dlatego, że przy wdowim garbie, kiedy głowa jest wysunięta do przodu, to my tutaj z przodu jesteśmy wydłużeni, tak? A z tyłu przy potylicy my jesteśmy skróceni. A to ćwiczenie działa w sposób odwrotny, czyli my się tutaj z tyłu wydłużamy, a my cały przód skracamy. Tak? Więc to jest zupełnie odwrotny ruch do tego, który predysponuje do wdowiego garbu i on bardzo mocno te wzorce cofa. I to ćwiczenie jest podstawowym ćwiczeniem, które ja wykonuję u pacjentów z bólami szyi czy z napięciowymi bólami głowy, ponieważ ono idzie przeciwko tym wzorcom, które my na co dzień wykonujemy najczęściej. Czyli jak ktoś pracuje przy komputerze i wysuwa tę głowę do przodu, albo ktoś patrzy się w telefon i wysuwa tę głowę do przodu, ponieważ nie wiem czemu my mamy tendencję do tego, że zamiast przybliżyć telefon, to my przybliżamy głowę, co jest mało praktyczne. I my chcemy teraz właśnie tym ćwiczeniem w tym kierunku iść w kierunku przeciwnym, tak? Czyli cofamy najpierw brodę maksymalnie, barki luźno, unosimy głowę do momentu, aż zobaczymy palce, oddychamy sobie, można sobie zamknąć oczy, skupiamy się, żeby tutaj właśnie było bardzo ciasno, bo chcemy cofnąć mocno brodę, usta luźno, dlatego to mi umożliwia mówienie. Trzymamy chwilę na dół, kilkanaście sekund przerwy. I jedziemy znowu. Broda, unosimy, widzimy swoje stopy. Tak, jak ktoś już się zobaczył raz, może sobie zamknąć oczy. To ja tak lubię robić. Trzymamy mocno cofniętą brodę, możemy już czuć tutaj napięcie, z przodu napięcie. Powoli opuszczamy i jest luz. I proponuję zrobić w ten sposób 3 serie po 4 maksymalne utrzymania głowy. Nie więcej, można nawet zrobić to mniej, ponieważ dla kogoś to będzie bardzo ciężkie. Hop, trzymamy głowę, broda mocno cofnięta, żuchwa luźno
Rozciągamy tył cały szyi, napinamy przód szyi i powoli opuszczamy. I wtedy jest luz. Ktoś może poczuć tutaj mocne napięcie w żuchwie i ktoś może poczuć mocne napięcie w przedniej części szyi. To jest normalne, tam się nie dzieje nic z tchawicą, ponieważ to napną się mięśnie zginające naszą szyję, a one bardzo rzadko gdzieś pracują, więc one mogą się dość szybko zmęczyć. Dlaczego jak te 4 takie powtórzenia to już będzie bardzo dużo, to niech ktoś sobie zmniejszy na przykład do 3 serii po jednym takim powtórzeniu. I ostatni raz. Broda mocno, żuchwo luźno, unosimy głowę, widzimy swoje stopy, trzymamy głowę, mocno cofnięta broda, głowa w powietrzu. Ona nie musi iść tutaj, nie? Bo wtedy już się zginamy z odcinka piersiowego, a nie z samej szyi. Trzymamy, jak już jest nam dość ciężko, opuszczamy głowę na cofniętej brodzie i tutaj odpoczywamy. Do tego ćwiczenia aż jestem zmuszony ściągnąć okulary i co robimy? Przyczepiamy taką gumę. Ona może być zapętlona, jeśli nie jest zapętlona i ma 2 wolne końce, można ją związać. Jakkolwiek, byle byśmy mogli ją przyczepić gdzieś na wysokości naszej głowy i wtedy oplatamy ją za potylicę, tak? I ją delikatnie naciągamy. Co robią ręce? Ja lubię mieć ręce tutaj splecione z przodu, ponieważ wtedy mamy rozszerzone łopatki i nie próbujemy sobie kompensować tego łopatkami. Więc ja lubię być taki przytulony trochę na misia. I teraz tak, ta guma, ona nam będzie ściągała głowę w tym kierunku, czyli w kierunku przeciwnym niż my chcemy, tak? Czyli w kierunku do pozycji, w której my jesteśmy najczęściej i która predysponuje do właśnie wdowiego garbu. A co my chcemy zrobić? My chcemy wykonać ten sam ruch brodą, który zrobiliśmy w ćwiczeniu wcześniejszym, czyli my chcemy cofnąć brodę, tak? Mając cały czas prosto tę głowę ustawioną. Tak? My nie chcemy mieć jej pochylonej, ani nie chcemy mieć jej odchylonej. My chcemy cały czas się patrzeć przed siebie i chcemy mocno tę głowę cofnąć. I tak naprawdę już dużym wysiłkiem może być to, żeby tę głowę w ten sposób utrzymać. Jeśli dla kogoś to będzie zbyt trudne, niech się trochę przybliży do miejsca, gdzie jest guma przyczepiona, tak? A jeśli ktoś czuje, że jest ok, to może się troszkę oddalić, tak? Niech sobie każdy dopasuje tak opór gumy, żeby to było do wykonania. Ale broda niech będzie troszkę cofnięta, ona nie jest aż tak mocno cofnięta jak w poprzednim ćwiczeniu, ale jest to ten sam ruch. I patrzymy się cały czas przed siebie. I na początku można zrobić nawet 3 serie, po prostu trzymając tę głowę przez 30 sekund do minuty. Gdy na przykład trzymanie przez minutę w ten sposób jest już bardzo łatwe, tak, to można sobie wprowadzić ruch i można faktycznie tę głowę trochę wysunąć i ją mocno cofnąć. Powoli wysunąć i ją mocno cofnąć. To nie jest zgięcie. My cały czas mamy się patrzeć w jeden punkt przed siebie. Tak? Ja akurat patrzę na miejsce, gdzie się właśnie guma łączy, gdzie te dwie taśmy, one się łączą, to ja właśnie patrzę się w ten środek i do tyłu. Do przodu, do tyłu. I można zrobić na przykład 3 serie od 10 do 12 razy. I hop. Powoli do przodu i mocno cofamy. Powoli do przodu i mocno cofamy. I to zaangażuje prostowniki szyi, ale nie te tutaj, które my mamy zwykle właśnie skrócone, tylko jak my zrobimy to i tu jesteśmy wydłużeni, to wtedy pracują prostowniki tutaj niżej, w górnym odcinku piersiowym. I to jest właśnie to miejsce, gdzie my chcemy, żeby te prostowniki szyi pracowały. Nie tylko te tutaj, aczkolwiek one też są istotne, tak? Ale one w tym miejscu są dość mocno przesilone, a te nie pracują teraz prawie w ogóle. Więc my chcemy zrobić to, żeby tutaj też się trochę wydłużyło, a żeby te prostowniki tutaj popracowały. Więc jedziemy znowu do przodu i do tyłu. Albo po prostu trzymamy w tym jednym miejscu. To jest jedno z moich ulubionych ćwiczeń na szyję, ponieważ ja też jako osoba
wysoka. Miałem przez długi czas tendencję do tego, żeby właśnie tą głowę mieć wysuniętą i zgarbioną, ponieważ nie wiem czemu gdzieś tam się próbowałem chować ze swoim wzrostem. Tak? A to ćwiczenie jest bardzo dobre, żeby właśnie trochę tej wysokości nabyć. I trzymamy. Tutaj jest jeszcze tego ćwiczenia kilka innych wariantów, które można robić. Ja też sobie lubię trochę właśnie to ćwiczenie urozmaicać, ale teraz skup się tylko na tych dwóch. Czyli najpierw trzymaj po prostu to napięcie. Jak już ono będzie komfortowe, to zacznij sobie ruszać głową. Trzymanie 3 serie od 30 do 60 sekund, a ruchy głowy 3 serie 10-15 powtórzeń. Jeśli tego nigdy nie robiłeś, nie robiłaś, to koniecznie spróbuj. W tym ostatnim ćwiczeniu, które dla niektórych osób może być najtrudniejsze, będziesz potrzebować dwóch jakichś podwyższeń. To mogą być 2 stepy, o ile masz, tak jak ja tutaj używam, ale mogą to być na przykład 2 stosy encyklopedii, to mogą być na przykład klocki od jogi, cokolwiek, co sprawi, że będziesz po prostu lekko na podwyższeniu. Można jeszcze do tego użyć na przykład 2 krzeseł, tak? Ale wtedy nogi warto mieć na przykład na kanapie, na taborecie, gdzieś, gdzie po prostu one też będą leciutko wyżej. Ale chodzi o to, żeby mieć jakieś podpórki pod ręką. I teraz tak, stawiamy ręce na stepach, niektórzy mogą postawić je zupełnie płasko, niektórym jest wygodniej, tak jak mi, gdy schowamy kciuki tutaj z boku, a osoby, które mają problemy z nadgarstkami, to polecam na przykład cofnąć je i oprzeć się tutaj w ten sposób. Także palce, one są, także palce zwisają sobie swobodnie na dół. I co robimy? Tutaj się opieramy, unosimy się tak, że biodra są w powietrzu. I teraz tak, głowa jest leciutko tylko pochylona, tak? Ta broda jest wciąż delikatnie tylko cofnięta i na prostych łokciach obniżamy się na łopatkach i się odpychamy. Powoli na dół i się odpychamy. Zwróć uwagę, że łokcie są cały czas proste. Dla wielu osób to jest dość duży problem, żeby je utrzymać wyprostowane i wyizolować ruch w samych barkach, ponieważ niektóre osoby robią to tak, hop, ale to jest wersja o wiele cięższa, ponieważ ja jeszcze zginam łokcie. A w ten sposób ja pracuję tylko łopatkami. Głowa jest cały czas leciutko pochylona, broda jest delikatnie cofnięta. My nie robimy tego. Tu, hop, tak? My nie chcemy tej brody tutaj w dole wysuwać. My chcemy po prostu pracować z samymi barkami. I na przykład dla kogoś będzie bardzo dużo zrobić 2 albo 3 powtórzenia i to już jest ok. Tak? Nie trzeba zrobić od razu 50, tak? Czy tam 6, 8, ale dosłownie jak ktoś ma możliwość zrobić 2 albo 3 powtórzenia, albo nawet jedno, to my na tym etapie się zatrzymujemy, tak? Ponieważ ktoś może mieć problem z nadgarstkiem, kogoś może boleć łokieć. To ćwiczenie bywa ciężkie, ale ono jest bardzo dobre, ponieważ ono działa też w przeciwnym kierunku niż my jesteśmy na co dzień i te mięśnie, które my na początku rozluźnialiśmy, tak jak one nam unoszą łopatki, ponieważ to są mięśnie dźwigacze łopatek, tak to ćwiczenie, ono będzie te barki ściągało na dół, ponieważ my wykorzystujemy nasz ciężar ciała, żeby się odepchnąć i te mięśnie obniżające łopatki bardzo mocno pracują. Dlatego jeszcze raz, tutaj się unosimy jakoś, grunt, żeby biodra, one nie były tu wysunięte jakoś, tylko one są tutaj zaraz tak naprawdę przy łokciach, nogi są wyprostowane, głowa pochylona, obniżamy się najmocniej jak możemy na barkach i hop. Powoli na dół, mocno w górę. Powoli na dół, mocno w górę. Hop. Hop. I z tego też ćwiczenia korzystam przy właśnie wszelkich bólach karku, przy bólach szyi nieraz, ponieważ ono właśnie działa w bardzo fajny sposób w tym przeciwnym kierunku. Ono bywa ciężkie, tak, ale warto właśnie po jednym powtórzeniu sobie tę siłę budować, bo po prostu te efekty, one są fantastyczne. I ostatni raz zróbmy, opieramy się, ja sobie zrobię tym razem tutaj, tak, opieramy się, proste łokcie,
tak, głowa leciutko pochylona, broda cofnięta, obniżamy się i w górę. Powoli na dół i mocno w górę. Tak jest. I to odepchnięcie niech ono też będzie jak najwyższe. Niektóre osoby się odepchną tylko tutaj, bo już im brakuje sił. To jest też zupełnie normalne. Proszę się tym nie przejmować, ponieważ to jest proces. Tak? Każde z tych ćwiczeń to jest proces. Tutaj nie ma szybkich rozwiązań. Najważniejszy oprócz tych ćwiczeń jest czas, włożona w to praca i systematyczność. To jest najważniejsze. I to są wszystkie tak naprawdę ćwiczenia, które przygotowałem. Proszę dać znać, czy znacie którejś z nich, czy którejś z nich robicie, czy macie z nimi doświadczenia. Jeśli tak, to jakie? Z chęcią się dowiem, jakie macie wrażenia w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych filmach. Dziękuję za obejrzenie filmu. Upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał i też nie zapomnij zobaczyć innych filmów, które są dostępne na kanale dotyczące Twojego zdrowia.